Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Słuchajcie, ja dzisiaj będę robić ciasto i będzie to ciasto bardzo szybkie, mi się zdaje, że bardzo łatwe dlatego, że jest szybkie, to już Wam mówię, od czego zaczynamy? Od nastawienia piekarnika, żeby nam się zagrzał. Ja nastawię na 180 stopni, bez termoobiegu, grzałka tylko góra-dół. Szukam grzałka góra-dół. Jest i bez termoobiegu 180 stopni. I start, niech się grzeje. Będzie nam potrzebne, tak, słuchajcie, 7 dużych jajek, naprawdę dużych jajek. Do tego będzie nam potrzebne 200 ml oleju. Wszystko powinno mieć temperaturę pokojową. Do tego będzie nam potrzebne, słuchajcie, ja dam 120 gramów cukru. Jeżeli ktoś lubi słodsze, to nawet do 200 może dać. Ja daję 120. Do tego, słuchajcie, troszkę ze 2-3 łyżeczki cukru, albo tak jak ja mam z wanilią, albo cukru wanilinowego. Tak, ze 2-3 łyżeczki. Do tego, słuchajcie, około pół kilograma truskawek. Ja tutaj mam 40 deko truskawek i mam kilka malinek, ale malinki to opcjonalnie, po prostu mam, to jeszcze damy, zobaczymy jak wyjdą na górze, czy będą ładnie wyglądać. Do tego, słuchajcie, 340 gramów mąki, ja mam tutaj tortową i ona już mam przesianą. I do tej mąki, słuchajcie, dodam 1 łyżeczkę proszku do pieczenia. Taką dość sporą, taką czubatą łyżeczkę proszku do pieczenia. Tak, także proszek już schowam, żebym sobie nie dała jeszcze raz z proszku. Dobra, tak. Można pomieszać. Ja mówię, ja już przesiałam sobie mąkę, że ona jest przesiana. Do tego cukru dodam sobie już od razu cukier ten wanilinowy. Ja mam z wanilią, taki zwykły cukier posypany, trzymany z wanilii. 2 łyżeczki takie czubate. O, dobra, to też schowam go później, żebym nie dodała jeszcze raz. I słuchajcie, zaczynamy od czego? Oddzielamy białka od żółtek. Żółtka tu, a białka do miski, bo będziemy zaraz białka ubijać. Także ja oddzielam jajka. No, jajka od żółtek mam oddzielone i dla pań, które pieką rzadko i po prostu nie wiedzą, jeżeli dostanie Wam się do białek chociaż troszkę żółtka, będzie Wam, po prostu nie będą się chciały białka ubić na sztywno. Miska musi być nie tłusta i naprawdę dobrze umyta, wtedy Wam się białka będą po prostu fajnie ubijać. Ja do białek dodam szczyptę soli. O. I słuchajcie, ubijam mikserem. Gdybyście mieli robot planetarny, możecie takim planetarnym robotem, wszystko jedno. Ja będę ubijać tym swoim starym 30-letnim zelmerem, póki chodzi, niech chodzi. I pod koniec ubijania będę wsypywać cukier. Jak już piana będzie taka sztywna, to małymi porcjami będę wsypywać cukier, aż będę jeszcze mieszać dotąd, aż białka zrobią się takie szkliste. Także teraz jeszcze nie wsypuję. Dopiero po iluś tam, po 2-3 minutach ubijania, jak zobaczę, że piana zaczyna się robić, będę partiami wsypywać pomału cukier. Także zaczynamy. No, proszę zobaczyć. Jest ubita, szklista, gęsta. I teraz, słuchajcie, będziemy dodawać, ja ubijam około 7-8 minut. Będziemy dodawać, słuchajcie, po 1 żółtku i będziemy po prostu mieszać.
Ja przełożę to do większej miski. O, do większej sobie, w której będzie mi lepiej po prostu mieszać z mąką. A białka z żółtkami dlatego ubijałam tu, dlatego że po prostu jak naczynie jest węższe, a wyższe, jest po prostu łatwiej ubić. O, widzicie, jeszcze pod spodem się nie wymieszało. No, ale zaraz będziemy mieszać. O. Tak. Po prostu jest... Łatwiej Wam białka będzie ubić, jeżeli naczynie jest wyższe i takie węższe. Dobra. O. Jeszcze troszkę zamieszam. O. I będziemy wlewać olej. Tak. O, i będziemy teraz wsypywać naszą przesianą mąkę. Mieszamy i wsypujemy. Blaszkę mam 24 na 24 cm. Zaraz Wam pokażę blaszkę. Blaszka to prezent od Marty Miki ze Stanów Zjednoczonych. Bardzo dziękuję. Tak. Mieszamy tylko do wymieszania składników. I będziemy teraz przekładać na blaszkę. Taką ładną blaszkę 24 na 24 zapinaną tutaj. To jest prezent, o, tak jak mówiłam, od Marty Miki ze Stanów Zjednoczonych. Także przelewam tak troszeczkę ciasta, słuchajcie. Ciasto musicie do samego środka po prostu mieszać, żeby Wam nie okazało się, że na samym dole macie niewymieszane. Także uważnie mieszać do samego do samego dna, o. Tak. Poukładam tu truskawki. Słuchajcie. Te duże truskawki poprzekrajałam po prostu na pół. Truskawki są umyte i bardzo dobrze, słuchajcie, osuszone. I wykładam drugą porcję. Drugą warstwę. No tak to wiem, że każdy kawałek ciasta będzie miał truskawkę. O.
ciasto wyrównuję. O. Piekarnik już mi się nagrzał. Ściągam swoje zaczepy. O. Bo już mi są niepotrzebne. Tak. Układam troszkę jeszcze truskawki tutaj, słuchajcie. O. O. I troszkę malinek. Słuchajcie, tak. No i dobrze. I ciasto idzie do piekarnika na środkową blaszkę na około 50 minut. Sprawdzajcie, gdyby się zaczęło przypiekać, troszkę zmniejszyć temperaturę, ale czasu wypiekania nie. Pieczemy do suchego patyczka. Sprawdzać po prostu na środku i uważajcie, że jeżeli traficie na truskawkę, to może się okazać, że patyczek jest mokry, a żeście trafili na truskawkę, więc wtedy w innym miejscu po prostu sprawdzić. Także widzimy się za 50 minut. No, minęło, słuchajcie, 50 minut i ja już wyciągam, a czekajcie, pomału, swoje ciasto. O, gorące, proszę. Urosło, nie wiem czy to widać, widać chyba. Urosło bardzo fajnie. O, no i czekamy teraz. Już wam, aha, jeszcze wam coś powiem. Po 20 minutach, oj, tu bucha takie ciepło, że po 20 minutach, słuchajcie, ja ciasto wzięłam i obniżyłam temperaturę o 10. To znaczy, że 180 dałam temperaturę 170. Grzałka góra-dół, bo zobaczyłam, że po prostu za bardzo mi się przypieka i był 50 minut. Równe 50 minut. No, patyczek jest suchy. Słuchajcie, gdyby ciasto wam tutaj wyszło za bardzo, jak to się nazywa, takie przesuszone, to nic nie robić. Słuchajcie, spryskiwacz i troszkę wodą spryskać. O. I teraz nakryć troszeczkę ściereczką, taką bawełnianą, na 2-3 minuty. I one będzie tutaj tak mięciutkie, bo nieraz jest tak właśnie, że piekarnik obsuszy ciasto z wierzchu. To także to mówię tym paniom, które nie pieką i nie wiedzą, że tak można zrobić. Tak samo robię z chlebem. Jeżeli chleb za bardzo obeschnie na wierzchu, spryskujemy go wodą i na 2-3 minutki przykrywamy ściereczką. Także czekam, aż ciasto ostygnie i zaraz się z wami połączę i będziemy je, znaczy ostygnie, a chociaż tak z 15-20 minut i będziemy go zaraz wyjmować z formy. Słuchajcie, minęło jakieś pół godziny, no bo już jest na tyle ciepłe, że mogę je wyciągnąć. No i otwieram i będziemy zaglądać, prawda? I będziemy zaglądać. Słuchajcie, przy okazji, jeżeli ktoś jest niedosłyszący lub niesłyszący lub cokolwiek innego, pod filmikiem, pod każdym praktycznie filmikiem moim można sobie włączyć napisy. Napisy będą po polsku lub w jakimkolwiek innym języku, jak sobie wybierzecie, i będą tłumaczone słowo w słowo, co ja powiem. O, ale piękne, a jak pachnie, słuchajcie, naprawdę piękne ciasto. Jeszcze jest gorące, także ja je zaraz wyciągnę, słuchajcie, na kratkę. Na kratkę. No pięknie urosło, naprawdę pięknie. Nie wiem, jak wam to pokazać, bo jeszcze nie jest na tyle. O. Jak zawsze, słuchajcie, dam zdjęcia. Ja
Będą fotki, jak podaję ciasto, jak one wygląda, jak wygląda w środku, bo jeszcze troszkę muszę poczekać. Wykładam je teraz, słuchajcie, na taką kratkę, żeby one mi pod spodem, bo będzie się woda po prostu zbierać. Jest ekstra. Także jak się filmik podobał, to poproszę o łapkę w górę, słuchajcie, i widzimy się na następnych przypisach. Także do zobaczenia. Pa, pa! Słuchajcie, dogrywam kawałek filmiku, żeby wam pokazać, jak ciasto wygląda w środku. Ciasto już mi wystygło, słuchajcie, to jest na drugi dzień. O. Bo wtedy było po prostu za ciepłe, żeby wam pokazać. Czekaj, ukroję jeszcze kawałeczek. Tu musisz pokazać, pokaż ładnie, tu. O, jak wygląda. Z truskaweczkami. I pokażemy jeszcze, czekaj. Ukroję tu kawałek. O. Tak. I patrzcie. Słuchajcie, mięciusieńkie ciasto. Pyszne. Zaraz spróbuję kawałek. Naprawdę pyszne. I to jest na drugi dzień. Było przykryte tylko woreczkiem. I jest naprawdę bardzo fajne. Fajne, mięciutkie. O. I nie jest, jak to się nazywa? Suche w ogóle. Także polecam. Na drugi dzień też jest naprawdę pyszne.